Siema, omówimy sobie dokładnie wszystkie mechaniki ligowe w Path of Exile 2, a dzisiaj pod lupę bierzemy Bridge. Dowiecie się tutaj wszystkiego, jak dokładnie działa dana mechanika i jak możemy na niej zarobić. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Bridge był dostępny również w pierwszej wersji PoE, aczkolwiek w Path of Exile 2 sporo się w nim pozmieniało. I to na plus. Największą pozytywną zmianą jest to, że Bridge nawet na wąskich mapach działa całkiem nieźle, ponieważ jeśli jest sporo miejsc, w których nie ma gdzie respić mobów, to w miejscach, w których jest to możliwe, respi ich więcej. Bridge na mapach, czyli te, które będziemy robić najczęściej, to takie fioletowe łapki i jeśli wejdziemy na jakąkolwiek z nich, otworzy nam ona taki fioletowy, rozszerzający się okrąg, jakby inny wymiar, z którego zaczną wychodzić na nas moby. Czym szybciej będziemy czyścić respiące się fale potworów, tym większy nasz Bridge urośnie. Zawsze chcemy skupiać się przede wszystkim na zabijaniu rzadkich mobów, ponieważ z nich jest największy exp i loot. Podczas robienia Breacha pojawiają się jeszcze takie dodatkowe łapki, po wejściu na które dostajemy dodatkowe Bridge Splintery na koniec Breacha. Do Splinterów przejdziemy jeszcze w późniejszej fazie filmu. Na Bridge można oddziaływać na różne sposoby drzewkiem i tabletami, ale to też omówimy później. Na nasze Breache działają również modyfikatory z map, więc warto oczywiście jak najlepiej craftować nasze mapy na dodatkowe moby i dodatkowe rarity i quantity dla zmaksymalizowania dropów. Breache oczywiście najlepsze są na otwartych mapach, takich jak na przykład Savannah, Willow, Creek, Bloomingfield, Decay i inne podobne. Z Breachy będziemy bardzo często dropili tak zwane katalisty. I teraz co to w ogóle są katalisty? Otóż katalistów możemy używać na biżuterii, czyli na naszych ringach oraz amuletach, i katalisty te wzmacniają dane tagi. Jak sobie zobaczycie, na przykład na tym amulecie mamy wzmocnione life modifiery o 20%, bo tyle maksymalnie można wrzucić na ringi i amulety, no chyba, że mamy bridge ringa, ale o tym zaraz. I jak widzicie, normalnie ten amulet ma 71 życia i 21 rekupa, ale jest to przemnożone o 20% właśnie z tych life modifierów i łącznie mamy 85 HP i 25 rekupa. Jeśli chodzi o katalisty, to klikamy na nie po prostu prawym i lewym na naszą biżuterię. One zazwyczaj dają 1%, czasami 2%, więc nie zawsze zużyjemy aż 20 katalistów na jeden przedmiot, zazwyczaj jakieś takie 16, 17. Jak użyjemy, to 20% tego quality wbijemy. I tutaj warto powiedzieć, że warto patrzeć na itemy, gdzie te tagi się łączą, bo na przykład zobaczcie, tutaj kupiłem ringa, on też będzie do zmiany, no ale wcześniej był naprawdę całkiem fajnym ringiem na start ligi i jak widzicie, tutaj mamy podwójny Chaos Res, jest on w implicicie i w explicicie, 13-16 i po przemnożeniu jest to 15-19, więc fajnie, bo oddziałuje to na oba mody i to samo tyczy się na przykład jakbyśmy mieli rezy. Tutaj akurat nie mam żadnego takiego przykładu, ale jeśli na przykład macie w ringu Lightning Damage to Attacks i do tego Lightning Reza, to wrzucając Catalyst na Lightning polepszycie i Damage z tego Lightning Damage to Attacks i Lightning Reza, więc warto o tym pamiętać, wybierając sobie właśnie przedmioty, żeby wrzucić odpowiednie katalisty po prostu do tych przedmiotów, do tych ringów i amuletów. I jeśli chodzi o katalisty, to mamy katalisty, które zwiększają life modifiery, czyli wszystkie mody, które mają tag life, mana, defense, czyli wszystkie evasion i tak dalej, jeśli byśmy mieli na przykład na ringach lub amuletach. Do tego atrybuty fire, cold, lightning, physical, attack, caster, chaos i speed. Wspomniałem wcześniej o bridge ringach i tak jak różne ringi mają różne implicity, implicity to są te mody tutaj nad paskiem, nad explicitami. No jak widzicie, Amethyst Ring ma Chaos Reza, Prismatic Ring ma do wszystkich rezów, a bridge ringi, ich implicitem jest maximum quality 40%, czyli tak jak w normalne ringi możemy włożyć 20 i one mają różne implicity, to ten ma implicit, że maksimum quality jest 40%. No i tutaj możemy już ciekawiej pokombinować z tymi ringami, jeśli chodzi właśnie o wzmacnianie ich tymi katalistami. No i zazwyczaj chcemy ogarnąć takiego bridge ringa, jeśli już właśnie takiego szukamy, żeby miał co najmniej 2 lub czasami nawet 3 mody, na które będą dane katalisty oddziaływały. Czyli muszą mieć jakby 2 lub 3 tagi, na przykład z Fire, czy z Life, czy z czegokolwiek, żeby jak najlepiej to wzmocnić, żeby te 40% rzeczywiście dało lepszy bonus niż chociażby taki implicit na Chaos Reza, czy na All Rezy, czy na cokolwiek innego. Warto też pamiętać o tym, że możemy 3 bridge ringi reforge'ować w jeden randomowy inny w Reforging Benchu. Warty podkreślenia też jest pasek Ingenuity, który w poprzednim patchu był dużo mocniejszy, bo on tam chyba dawał 40 do 80% efektu ringów. Teraz daje 30% z lewego i 30% z prawego maksymalnie. To się
roluje od 20 do 30%. No widać, że full role nadal są coś warte, więc pewnie niektórzy to grają. No i jeśli sobie skombujemy dwa potężne Breach Ringi, czy Breach Ring połączony z Kalandra z Touch Ringiem, czyli po prostu sklonowany, i do tego Ingenuity, które jeszcze wzmacnia dodatkowo te ringi, no to możemy nadal coś pewnie ciekawego ukręcić, aczkolwiek nie jest to już aż tak popularne, no bo widzimy to po cenie Ingenuity. Dostało ono sporego nerfa, więc warto o tym pamiętać, aczkolwiek myślę, że nadal można ciekawe buildy skleić właśnie z takim kombem. No i po raz kolejny mamy tutaj oczywiście bossa, którego musimy zabić z 50, 100 lub 150 fragmentów. Ja akurat mam 100, więc zrobimy sobie tego za 100. I za pierwsze zabicie bossa na każdym z tych przedziałów dostajemy 2 dodatkowe punkty do wydania do Atlasu Breacha. No i po odpaleniu mapy i wejściu na nią mamy jedną łapkę, jeden jakby breach i on będzie się rozszerzał. To będzie taki dosyć duży breach. Sporo mobów będziemy mieli do zabicia. No i sobie powoli to clearujemy. Na końcu dostaniemy sporo loota oraz otworzy nam się wejście na arenę właśnie z bossem. Boss nazywa się Zesht, tak przynajmniej na niego mówią często po angielsku. Po polsku to jest Xesht, po prostu X-E-S-H-T. Zeshta zabijamy po to, żeby dostać punkty do Atlasu, po to, żeby sobie rozwinąć właśnie te drzewko od Breachy. Do drzewka przejdziemy za chwilę i drzewko sobie omówimy, jakie ja używam, jakie proponuję dla was używać. Można je robić na parę sposobów. Są wersje drzewka pod takie troszkę wolniejsze buildy i są też drzewka, które będą dawały troszkę więcej loota, będą miały więcej mobów, ale no też trzeba mieć troszkę szybszy build pod nie. Także zaraz to sobie wszystko omówimy. Po drodze też mamy łapki, które możemy klikać. Jeśli te łapki klikniemy, to też chyba działa jako dodatkowy drop na koniec, tak mi się wydaje. Na koniec też dropi dużo breach ringów, więc tak naprawdę ten Twisted Domain jest fajnym źródłem właśnie tych breach ringów, ale też dropi sporo katalistów. No i mamy też tego bossa, o którym mówiłem. Zaraz przejdziemy właśnie do walki z bossem, pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, jest to jednak troszeczkę dłuższe niż to zapamiętałem, ale dobra, mamy już koniec, jest loot, jak widzicie, ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery bleachingi nam tym razem poleciały, trochę katalistów, no i tyle, jakieś rare itemy, gold, no, tak to wygląda. Przejdźmy teraz do bossa. Do bossa musimy tutaj kawałek pójść, jak widzicie, on już jest tutaj. Jak wejdziemy na arenę, tam sobie chwilę pogada. Niestety w PoE 2 mają taką tendencję do tego, żeby wszystko wydłużać. Nawet jak zabijamy bossa, to on nie daje od razu loota, tylko po chwili. No takie, ale mniejsza. Dobra, boss już jest możliwe do bicia. Akurat przeszedł w fazę, gdzie idzie pod ziemię i takimi mackami nas goni. Trzeba to przeczekać. Teraz będą łapki. Nie, dobra, możemy go bić. Mam całkiem spoko damage, więc on w miarę szybko zajdzie. Tym bardziej, że to jest setka, nie 150, więc on jest trochę łatwiejszy. No i tyle tak naprawdę. On nie ma jakichś trudnych mechanik. Jak go zrobicie kilka razy, to na pewno się nauczycie już go perfekcyjnie robić. Raczej te bossy tutaj w PoE, przynajmniej te Pinnacle zwykłe bossy, nie są takie trudne jak niektóre bossy w PoE 1. Więc wystarczy mieć dobry damage, a jeśli chodzi o unikanie mechanik, to jest to naprawdę proste. Myślę, że dacie sobie na spokojnie radę. Jeśli chodzi o loot z Zeshta, to macie tutaj zlistowane wszystkie przedmioty. Leci z niego Quiver, amulet, leci z niego Jewel unikatowy, lecą z niego rękawiczki, które w zeszłych ligach były troszkę bardziej używane, teraz raczej nie są. Leci z niego klata, do tego amulet i amulet. Warty podkreślenia jest tutaj chociażby diament, który z niego leci, czyli Jewel. No tutaj dla przykładu na przykład Jewel na Massive Ring z najlepszymi rolami rezów, tymi minusowymi, czyli minus 5 i minus 3. Najtańszy 19 Divine'ów. Podejrzewam, że są też droższe, nie sprawdzałem wszystkich, ale jak widzicie, te jewele potrafią być naprawdę drogie. I to jest niestety tyle, jeśli chodzi o drogie dropy z niego. Wcześniej były, tak jak mówię, jeszcze drogie rękawiczki, ale teraz nie są już one grane. Omówmy sobie teraz całe drzewko breachowe. Otóż wszystkie małe punkty dają nam 15% więcej ilości breach splinterów, które dropią nam z tych łapek, takich, które się trafiają w breachach. I breach splintery to są oczywiście te wejściówki na bossa, o których wam przed chwilą mówiłem. No i tutaj zacznijmy od prawej strony. Mamy breache na naszych mapach, otwierają się 30% wolniej. Później mamy breache, mają 10% większe density. Density to jest zagęszczenie, po prostu więcej mobków. 10% jakby pack size'ów w tych breachach, można powiedzieć. I do tego breache otwierają się i zamykają 30% szybciej. Następnie mamy, to jest bardzo OP punkt, zawsze go chcemy używać, nieważne jakie drzewko pod breacha robimy, ten punkt chcemy mieć zawsze, on jest OP. Daje nam on 10% szans na dodatkowy breach na mapie, 3% szansy na 3 dodatkowe breache oraz 1% szans
szans na 10 dodatkowych breachy i jak to proknie, to jest naprawdę potężna mapa. Jeszcze dodatkowo jak trafi nam się to na mapie, na której mamy dużo rarity, jest to mapa na przykład 16 z +2 do levela, no to potrafimy wyciągnąć kosmiczne wartości loota, więc Crumbling Walls jest przegięty. Kolejny punkt, Zeszt Madness. Katalisty dropione przez nasze rzadkie moby, tutaj warto podkreślić rzadkie, na naszych mapach mają 10% szans, że wydropią full stack, czyli po prostu pełen stack tych katalistów. Zamiast jeden to poleci nam tam 10 czy 20, nie wiem ile ich jest w stacku, ale rzadkie moby na naszych mapach mają Soul Eater Modifier. Soul Eater Modifier jest to coś takiego, że te rare mobki będą pochłaniać dusze białych i niebieskich mobów, które zabijamy wokół nich i będą się tymi duszami żywić, przez co będą miały więcej życia, będą bardziej odporne, więc będzie ciężej je zabić. Raczej to nie jest opłacalne, ponieważ katalisty nie są takie zbyt drogie w tej lidze, więc jeśli one by były w cenie, no są tam 1 czy 2 takie w miarę, ale reszta jest raczej bardzo tania, więc raczej unikałbym tego punktu. Do tego mamy Frantic Invasion, 40% więcej Breach Splinterów dropionych przez wszystkie moby, które zabijamy w breachach, ale gracze otrzymują 20% zwiększone obrażenia od właśnie potworów z breachy. Do tego mamy bardzo fajny według mnie punkt, który sprawia, że po prostu w breachach mamy 25% zwiększone density, czyli te zagęszczenie, mamy 25% większy pack size po prostu. Oprócz tego mamy Grasping Handsy, tutaj właśnie można iść w te łapki bardziej i daje to, że te łapki mają 20% szans, że będą bronione przez dodatkową paczkę niebieskich mobów oraz breache na naszych mapach mają 30% więcej tych właśnie łapek, które się trafiają w breachach, na które możemy stanąć i oprócz tego łapki na naszych mapach w breachach mają 60% szans na dropnięcie podwójnych breach splinterów oraz łapki dają nam taki debuff Waking Nightmare wtedy, kiedy na nie staniemy. Waking Nightmare to jest taki debuff, który sprawia, że przyjmujemy 10% większe obrażenia oraz mamy zmniejszone 10% light radius, czyli zasięg jakby światła, zasięg jak widzimy, na 10 sekund za każdy stack. Czyli jeśli staniemy na 10 takich łapek, to będziemy mieli 10 stacków na 10 sekund tego właśnie zwiększonego damage'u i zmniejszonego light radiusa. I to jest właśnie drzewko, które ja używam. Mamy zwiększone monster density, mamy więcej tych breach splinterów z mobów, mamy szansę na te dodatkowe breache. Ja do tego używam, że jest jeszcze dodatkowe 10% pack size'u i breache otwierają się i zamykają szybciej, ponieważ mocno przyspiesza to robienie mapy i samego breacha, ale trzeba mieć szybki build. I teraz, jeśli macie build wolny, to raczej poszedłbym właśnie w Sustain Siege'a, który sprawia, że te breache otwierają się 30% wolniej i zamykają się, więc mamy więcej szans, więcej czasu, żeby te moby wyklirować, żeby całego breacha zrobić, czyli wtedy jakby wydłużamy sobie cały proces robienia mapy, włącznie z breachem, ale dzięki temu korzystamy z niego w pełni i nie marnujemy żadnych mobów. Także polecam raczej takie drzewko, ewentualnie właśnie tą prawą stronę bym respekował w Sustain Siege'a, jeśli macie właśnie wolniejszy build. Jeśli chodzi o tablety, to zazwyczaj używamy zwykłych tabletów zrolowanych właśnie na jakieś Quantity, Rarity czy Rare moby i do tego trafiają się też fajne mody, czasami typu szansa na dodatkowy breach. Oczywiście tabletów chcemy używać na 18 map najlepiej, bo poniżej to nie będzie dobrze przemnożone przez te towery i będzie na przykład zamiast na 35 mapek to oddziaływać to na przykład tylko na 25, więc chcemy zawsze te 18 breache jak najlepiej wyrolowane używać. Mamy też unikatowy tablet, to jest też tablet taki bardziej dla słabszych, wolniejszych buildów, jeszcze nie do końca może obkupionych i ten tablet sprawia, że mamy troszkę zmniejszone monster density, tutaj widzicie jak to się roluje, ale nasze breache otwierają się przynajmniej do 20 metrów i nasze breache nie zamykają się, dopóki żyją w nich moby. Czyli po prostu czas nas nie goni, możemy te breache robić, aż nie zabijemy wszystkich mobów. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, raczej chcemy dążyć do tego, żeby robić to na zwykłych tabletach i do tego najlepiej właśnie z tym punktem w drzewku na to, że ten breach otwiera się i zamyka szybciej, bo po prostu przyspiesza to mocno ilość waluty, jaką możemy wydropić na godzinę. Dobrze, w tym filmie to by było na tyle. Omówiłem dla Was znowu całą mechanikę. Zapraszam oczywiście na Discorda dla widzów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jak akurat nie mam streamka, to możecie akurat zadawać je tam. Często na te pytania odpowiadam, a nawet jeśli nie ja, to jakiś inny widz. Oczywiście zapraszam też na mojego Twitcha, na streamki. Staram się streamować codziennie, także wpadnijcie, przywitajcie się i słyszymy się w następnych materiałach oraz streamach. Siema, siema.